Istotną częścią tegorocznych targów branży transportu szynowego Trako była wystawa zespołów trakcyjnych. Te kilkuczłonowe pojazdy służą do przewozu osób, z reguły nie są rozłączane i stanowią jednolite jednostki z kabinami sterowniczymi na obu krańcach składu. W tym odcinku zajrzymy do środka 6 zespołów trakcyjnych, które pokazano w Gdańsku. Zapraszam Was do oglądania. Zapotrzebowanie na spalinowe zespoły trakcyjne jest znacznie mniejsze niż na elektryczne. Na targach pojawił się więc tylko jeden tego typu pojazd. PESA Link pierwotnie miała zasilić szeregi przewoźnika z Niemiec, ale ostatecznie jednostka trafiła pod markę przewozów Polregio. We wnętrzu pasażerów na pewno ucieszy wysoki poziom jego wykończenia. Składa się na nie podłoga wykonana ze specjalnego tworzywa, wyprofilowane siedzenia z zagłówkami czy stonowana kolorystyka wraz z drewnopodobną okleiną bocznych ścian. Co równie istotne, pod każdym stałym siedzeniem znajduje się gniazdko, co jak zobaczycie w kolejnych składach nie jest jeszcze wcale oczywiste. A rozkładane siedzenia pojawiły się tu nawet w przestrzeni przy drzwiach. Dla najmłodszych pasażerów urządzono z kolei strefę małego podróżnika. Zespoły tego typu dostępne są w wersjach 2-, 3- i 4-członowej. Mogą kursować połączone w trakcji wielokrotnej nawet 3 jednostek. Pociągu liniowym to się ten, ja... Nasza kolej nadal wchodzi taborowo w XXI wiek, a wraz z nią nieśmiertelna konstrukcja EN57, która chyba będzie powracać, tak jak ten Feniks z popiołów. Dokładnie tak nazwano modernizację, którą wykonała poznańska fabryka pojazdów szynowych. Producent twierdzi, że jest to jedna z najbardziej zaawansowanych zmian dotychczas wykonanych przy tej jednostce. Lepsze ma tu być usprężynowienie oraz wyciszenie, a w efekcie wyższy komfort podróży jednostką. W pojeździe pozostał jednak standardowy dla tych jednostek układ poczwórnych siedzeń. Przedziały przy przegubach przedzielone są automatycznymi drzwiami, jednak te pomiędzy przedsionkami mają już drzwi ręczne. Pojazd wyposażono w przystosowaną do obsługi osób na wózkach ogromną toaletę. Zamykana jest ona automatycznymi drzwiami, również wyposażono ją w stanowisko do przewijania niemowląt. Pojazdy te obecnie są testowane przez wielkopolski oddział Polregio. PESA pokazała też drugą wersję niskopodłogowego i elektrycznego zespołu trakcyjnego ELF. Przy tej jednostce podkreśla się spełnienie europejskich norm zderzeniowej oraz konstrukcji, co ma zapewnić jej trwałość na okres 30 lat. Producent chwali się też spełnieniem norm TSI względem osób niepełnosprawnych, choć pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w składzie dla kolei śląskich, to kolory poręczy i uchwytów. Wcale się one nie wyróżniają względem innych elementów wnętrza pojazdu, co może być kłopotliwe dla osób niedowidzących. Na parę siedzeń w tym składzie przypada też tylko po jednym gniazdku, czyli co, pasażer ma tu walczyć o wolny kontakt? Niezłe wrażenie w jednostce robi natomiast podświetlenie krawędzi podłogi diodami. Kierownik pociągu ma tu nawet swój wydzielony przedział z możliwością podglądu kamer monitoringu oraz nadawania komunikatów. Nowosądecki Newak również pokazał drugą wersję swojego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Impuls przygotowany dla włoskiego przewoźnika będzie obsługiwał przewozy w regionie Apulia ze stolicą w 300-tysięcznym Bari.
Tu również położono nacisk na spełnienie norm wytrzymałości i zderzeniowych wspomnianych w przypadku konkurencji z Bydgoszczy. Wewnątrz jednostki Włosi usiądą na skórzanych fotelach, jednak pod nimi nie ma żadnych gniazdek. Co przykuło też moją uwagę, to wielopoziomowe półki na bagaże. Toaleta, w teorii przystosowana pod obsługę osoby niepełnosprawnej, jest jednak bardzo mała. Osoba na wózku może mieć duży problem w poruszaniu się po jej wnętrzu. Stadler pokazał swojego flirta w aż 2 odmianach. Pierwszy przeznaczony jest dla węgierskiego przewoźnika regionalnego, DiShev. Oświetlenie drogi maszynisty zapewniają w nim reflektory ksenonowe. Skład jest jednoprzestrzenny, ma przejście pomiędzy członami bez żadnych barier pośrednich i na większości przebiegu mamy niską podłogę, choć przy przegubach podniesioną kilkoma pochylniami. Zobaczymy tu mieszane ustawienie siedzeń, skierowanych kierunkiem do siebie w układzie czwórkowym lub w jednym kierunku w dwójkach. Szkielety tych pociągów budowane były na Węgrzech, a resztę prac wykonano w Polsce. Łącznie 20 flirtów będzie obsługiwać połączenia regionalne na zachodzie Węgier. Drugi z flirtów przeznaczony jest dla norweskich kolei państwowych. Pociągi tego typu w 2 wersjach obsługują linie regionalne w południowej Norwegii oraz lokalne dojeżdżające do stolicy tego kraju Oslo. Taka lokalizacja przewozów wymusiła dostosowanie składu do skandynawskich warunków. Wzmocnione osłony boczne mają chronić przed skutkami zderzenia z łosiem. Redundantny napęd z kolei umożliwia niezawodną pracę w temperaturze do -40 stopni Celsjusza. Podobno nawet podłoga jest w tych składach podgrzewana. Co warte uwagi w przedstawionej jednostce, zobaczymy tu układ siedzeń w zestawieniu 3+2. Wynika to z szerokości składu 3 metrów i 20 cm. Zespoły tego typu w Polsce są prawie o 40 cm węższe, z czego wynika nasz układ 2+2. Ponadto norweska jednostka przystosowana jest do osiągania prędkości 200 km na godzinę, co czyniło ją najszybszą wśród wystawionych zespołów trakcyjnych. We wnętrzu uwagę zwraca też plan ewakuacyjny składu czy automaty na przekąski oraz do polewania napojów. Proszę przyjechać na Facebooka. Ale jak cichutko, ja cię Do obsługi zespołów trakcyjnych mogą też przydać się pojazdy samochodowe. Z takiego założenia wyszły koleje dolnośląskie. Pucuś to mobilna myjnia. Posypek uzupełni piasek w piasecznicach, a ostatni z pojazdów zbiera fekalia z toalet, by później odprowadzić je do kanalizacji. Są to pierwsze mobilne urządzenia tego typu w Polsce. Zespoły trakcyjne w ostatnim czasie w Polsce to przede wszystkim produkt dla kolei regionalnych czy aglomeracyjnych. Dużą uwagę przykłada się tu do bezpieczeństwa, wskazuje się na spełnianie określonych norm wytrzymałości czy zderzeniowych oraz na wyposażenie tych jednostek. Co mnie bardzo cieszy, w Polsce produkowane są też zespoły dla różnych zagranicznych przewoźników, a uzupełnieniem dla wyspecjalizowanych hal do obsługi tego typu jednostek mogą być mobilne pojazdy. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! A w drugiej części materiału z drugich największych targów kolejowych w Europie zapraszam Was na przegląd wagonów, lokomotyw i tramwajów. Zajrzymy m.in. do kuchni wagonu restauracyjnego Wars, kabiny operatora podbijarki torowej czy do środka tramwaju Solaris dla niemieckiego Lipska.